dobry wszystkim. Z tej strony Paweł Jeżowski. Dzisiaj pojedynczo, solo powiemy sobie na temat Rosji oraz powiemy na temat banków. Tak jak prosiliście w ankiecie, która pojawiła się na YouTubie, jak i również na Twitterze. Co prawda tam były różne odpowiedzi, natomiast no mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiem, będzie dla Was wystarczające. A więc słuchajcie, pierwsza część, no to jest kwestia tych banków, jak to wygląda. Być może wytnę z tego tą część, a pozostałą zostawię dla osób, które są zainteresowane Rosją. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że mnie dobrze widać i że tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o banki na sam początek. I pytanie, czy nasze oszczędności są bezpieczne, bo na tym się pewnie zastanawiacie. Były informacje na temat upadku tych banków, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No i teraz sobie troszeczkę to poprawię, żeby było mnie lepiej widać. No i teraz się zastanawiacie przede wszystkim, ponieważ tu było dosyć dużo informacji, również też u Maćka widziałem dzisiaj poszły informacje takie, że to był jakiś taki konspiracyjny ruch, który był wykonany przez Rosjan. Mm, Osobiście nie wydaje mi się, przyczyny są głębsze i bardziej poważne. I z czego wynikają? To może sobie odpowiemy, bo upadło w Stanach Zjednoczonych kilka banków, 4 banki. Jeżeli chodzi o Europę, też mieliśmy upadki. Tutaj głównie Credit Suisse, który został wykupiony czy połączony z UBS-em. No i tutaj musiał interweniować bank szwajcarski. Natomiast jakie są przyczyny? Bo to jest chyba jak gdyby istotne, żeby zrozumieć, czy nas coś takiego nie może spotkać w przyszłości. No i taką główną przyczyną, jeżeli spojrzymy na dane i spojrzymy również na ten moment, jak wyglądają stopy procentowe w USA, to tak jak wiecie, Fed co jakiś czas podnosi te stopy. W tym momencie te stopy sięgają już do 5%. Ostatnio, co prawda, właśnie po wybuchu afery bankowej zdecydował się o mniejsze obniżenie. On planował 0,5 podwyższyć stopy procentowe, podwyższył w końcu 0,25, natomiast nadal, i to jest jak gdyby problemem, nadal te stopy procentowe są niższe niż oficjalna inflacja w Stanach Zjednoczonych. I to jest poważny problem. Fed cały czas próbuje gonić tą inflację, nie próbuje jej wyprzedzić. Moim zdaniem to jest błąd. Zresztą ja akurat bardzo negatywnie oceniam działania Fed, bodajże od początku tak naprawdę tego wieku, tak. Co prawda tutaj część prezesów, tak jak wiecie, otrzymało Nagrody Nobla, natomiast dla mnie jest to mało poważna, znaczy może nie, że instytucja jest poważna, to jest okej, natomiast no działania ich ostatnio są mało poważne i jeżeli chodzi o Powella, no to w tym wypadku również, no nie jestem jakimś jego wielkim fanem. Natomiast wracając do tych przyczyn, przyczyną główną jest, słuchajcie, coś takiego, że teraz mamy taką inwersję ceny, jeżeli chodzi o obligacje dolarowe, obligacje skarbowe, czyli mamy sytuację taką, że obligacje kilkuletnie, na przykład pięcioletnie, dziesięcioletnie, mają niższą rentowność niż obligacje dwuletnie czy roczne. Czyli jeżeli teraz dla obligacji rocznych mamy ponad 4%, tak, to dla obligacji już dwuletnich 3%, tak, i jeżeli idziemy dalej, no to oprocentowanie się zmniejsza. I to nie jest dobra sytuacja, ponieważ no, to zwiastuje cały czas taki rynek recesyjny. I o tym wszyscy wiedzieli i tak naprawdę nic z tym nie zrobili. To znaczy Fed nic z tym nie zrobił. No i teraz mamy jak gdyby efekt. Jaki jest tego efekt, tak? No bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, no jest tak, to chyba nic złego. No właśnie nie do końca. Wyobraźcie sobie sytuację taką, że pożyczacie pieniądze, pożyczacie na powiedzmy 10 lat i otrzymujecie
lepsze warunki niż byście pożyczali na krótki okres, czyli te pożyczki krótkookresowe są wyżej oprocentowane, no bo jeżeli Fed oprocentowuje te obligacje skarbowe, no to naturalnie kredyty do tego się dopasowują. A dlaczego tak jest, że tak rynek reaguje? Rynek reaguje to w ten sposób, że spodziewa się, że w przeciągu roku, 2 cały czas będą podwyżki stóp procentowych i będą wychodziły nowe obligacje, które będą wyżej oprocentowane, a w przypadku tych długoterminowych obligacji, mówię tam roczne, dwuletnie, a w przypadku długoterminowych, no to sytuacja jest taka, że spodziewają się, że ta inflacja, no i te stopy przede wszystkim, może inflacja to niekoniecznie, ale że stopy zostaną zredukowane za jakiś czas, czyli jest to aktywo, które jest w tym momencie mniej opłacalne, czyli bardziej opłaca się kupić obligacje. Może nie kupić, bo to jest też jak gdyby problemem. Czyli, w tym momencie bardziej rentowne są papiery roczne i dwuletnie niż te papiery długoletnie. No i teraz wróćmy do sytuacji na rynku obligacji. Na rynku obligacji sytuacja jest taka, że w tym momencie, jeżeli ja kupiłem obligacje, powiedzmy w COVIDzie, kiedy no i to jest właśnie ta czkawka, która się cały czas odbija. Czyli kiedy, było dosyć silne luzowanie, tutaj, jeżeli chodzi o, dolara i jeżeli chodzi o ogólnie rynek. Jeżeli ja kupiłem w tym momencie, to mam nisko oprocentowane obligacje i muszę czekać na termin zapadalności, czyli powiedzmy kupiłem sobie tam jakiś czas temu, tak, na przykład pięciolatki, no i sobie teraz muszę czekać ładnie, aż mi ten termin przyjdzie, żeby państwo ode mnie wykupiło. Oprócz tego mogę sprzedać te obligacje na rynku wtórnym. No i tu się pojawia problem, który dotknął właśnie Silicon i inne banki. Ponieważ te banki zgodnie z zaleceniami również Fedu, rządu amerykańskiego, jak i również dbając o interesy, tak się wydawało, swoich klientów, bardzo dużą część przeznaczało na obligacje skarbowe amerykańskie. Tak, to stanowiło dosyć duży udział. No i teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że jakiś czas temu oni kupowali rok po roku te obligacje, no i teraz mamy sytuację taką, że te obligacje, które oni kupowali, ich rentowność spada. To znaczy ta wartość nominalna, to trochę jakbyście wzięli kredyt, tak? Ta wartość nominalna leci na łeb na szyję. Dlaczego? No jeżeli ja jestem inwestorem, no to wolę w tym momencie kupić obligacje, czyli wymienić te obligacje stare na obligacje nowe, które są oprocentowane wyższym oprocentowaniem. No i jeszcze dochodzi na tym rynku długu, no bo to by było takie mniej więcej proste, tam by było kilka procent powiedzmy różnicy, i wszystko byłoby w porządku. Natomiast no, ten rynek długu jest również rynkiem w pewien sposób podlegającym no, takiemu normalnemu obrotowi, czyli ja mogę sobie tym długiem powiedzmy handlować. No i dochodzi do sytuacji takich typowo spekulacyjnych. No i tu zarówno Fed, jak i rząd amerykański nic z tym nie robią od dłuższego czasu. Pytanie oczywiście, czy mogą zrobić, natomiast no, sytuacja wygląda tak, że wartość nominalna tych obligacji, powiedzmy z COVID-u, zaczyna mocno spadać. Jeżeli ja chcę je teraz, nie mam czasu, żeby poczekać do terminu zapadalności, czyli do momentu, kiedy rząd ode mnie to wykupi, tylko chciałbym komuś sprzedać na rynku, no to muszę liczyć się z tym, że muszę dać wysoki upust. I to jest dużym problemem. Dlaczego? Dlatego, że te upusty, słuchajcie, sięgają kilkudziesięciu procent, tak? Kilkudziesięciu procent wartości nominalnych obligacji. No i teraz przechodząc do tego Silicona. No i innych też banków, tak? Tam były też banki, które obracały kryptowalutami. W ich przypadku mieliśmy sytuację, że to były banki, które miały dosyć dużą kapitalizację, natomiast one były bankami w dużej mierze dla nie takimi typowymi detalicznymi, ale w dużej mierze dla podmiotów prawnych i firm. No i w którymś momencie te podmioty prawne i firmy, szczególnie tutaj te spółki technologiczne,
stwierdziły, że no jest sytuacja taka recesyjna na rynku, potrzebują wypłacić różnego rodzaju kwoty z tych banków, no i zaczęły wypłacać swoje depozyty. Jaki był efekt? No efekt był taki, że w krótkim terminie dosyć dużo zgromadziło się wypłat, natomiast no bank jako instytucja, która jest, no i to się nie spodoba pewnie wielu, ale no tak, taka jest troszeczkę prawda, jest piramidą finansową, czyli nie ma takich zasobów, żeby każdego zaspokoić w danym momencie. No próbowała wypłacić te pieniądze, a żeby wypłacić te pieniądze, no to musiała upłynnić swoje aktywa. Czyli w którymś momencie doszło do takiej sytuacji, że miała dosyć dużo różnego rodzaju aktywów, tak, czyli miała inwestycje, bardzo dużo było nietrafionych inwestycji, no ale ktoś nagle stwierdził, no okej, mam przecież te obligacje. No i okazuje się, żeby upłynnić te obligacje, na przykład, które były skupione, powiedzmy na przykład kilkuletnie w COVID-zie, one są oprocentowane były nominalnie oprocentowane tak mniej więcej 2%, tak, nawet był moment, że były mniej. No i żeby je upłynnić, to nikt na rynku nie chce nam zapłacić właśnie wartość tych obligacji plus te 2%, tylko mówi, że zapłaci nam zgodnie z tym rynkiem spekulacyjnym, który obecnie jest, tyle, ile rynek wycenia. No i te banki zaczęły sprzedawać, tak, po cenie rynkowej te obligacje. Brzmi to trochę niedorzecznie, natomiast no tak to mniej więcej się odbywało. Chodziło o to, żeby zapewnić sobie płynność. Jeżeli chodzi o sam silikon, no ta płynność wydawała się na początku bardzo wysoka, bo to było około 200 miliardów dolarów, tak, czyli no to jest jakaś olbrzymia suma. Natomiast no wydaje się, że w którymś momencie zostało taki break event złamany i ta płynność im się skończyła. Oni musieli coraz więcej, czyli był taki squeeze, tak, czyli coraz więcej musieli tych obligacji sprzedawać. Skoro coraz więcej puszczali na rynek, no to ta cena była odpowiednio, musieli puszczać z upustami, tak, bo często też nie mogli puścić na taki otwarty rynek, a więc musieli czasami z kimś się dogadać, żeby to ktoś wykupił poza rynkiem, czyli poza obrotem takim typowo, może nie giełdowym, tu mówimy o długu, czyli no ale powiedzmy poza tym takim giełdowym. No i efekt był taki, że w którymś momencie no zabrakło i zarówno tych obligacji, które były sprzedawane, no i coraz więcej było chętnych. Oczywiście są podejrzenia i tutaj wielu analityków wskazuje, że to była jakaś robota celowa Rosjan. Ja osobiście w to szczerze wątpię, dlatego wydaje mi się, że to jest po prostu głupota, która często dotyczy właśnie takich instytucji finansowych, czyli to jest wszystko fajnie, jeżeli mamy wzrosty, jest ten czas dobrobytu, a robi się niefajnie, kiedy przychodzą takie nietypowe sytuacje. No i to jest taki przykład, tak, że zainwestowali i zostali zesqueezowani. To, co się dzieje często na przykład na krótkich pozycjach, czy na Bitcoinie, tak, kiedy mamy taki typowy squeeze, no tu mieliśmy squeeze akurat na obligacjach i w przypadku jednego banku. Nie wydaje się, że to byłaby jakaś robota celowa, ponieważ dosyć duże sumy wchodziły. Natomiast efekt jest taki nietypowy, bo z jednej strony mamy Fed, który mówi, że teraz, no i to jest następny problem, bo w Stanach Zjednoczonych Fed zajmuje się, zresztą w Polsce też ostatnio, nie tym do końca, do czego jest powołany, czyli nie zajmuje się pilnowaniem inflacji, tylko zajmuje się tak naprawdę głównym tym celem to jest przeciwdziałanie recesji. A więc Fed razem z rządem próbuje przeciwdziałać sytuacji, która by spowodowała zwiększenie bezrobocia, tak, bankructwa firm i tak dalej. A w Polsce niestety również to bywa. Dlaczego niestety? No bo ktoś mógłby powiedzieć, no to chyba dobrze, tak? Skoro przeciwdziałają recesji. No nie do końca, dlatego że recesja jest potrzebna na rynku i tej recesji unikaliśmy od 30 lat, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Taką również sytuację mamy, jeżeli chodzi o Chiny. Natomiast no, rynek jest taki, jak i również ten kapitalizm, że no, w końcu ta recesja musi nadejść. Jeżeli to odkładamy, no to spadamy z coraz wyższej półki. No i tu trochę tak będzie. Czy teraz nastąpi recesja? Nie sądzę.
Nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie i Fed tutaj zapewnił, tym bankom, 250 miliardów, tak mniej więcej się szacuje. Dziękuję Kazimierz za wpłatę. Widzę, że tutaj mamy jakichś naszych fanów. Eee, Słuchajcie, odnośnie tego jaszcząba w Polsce, ja tutaj się nie chcę wypowiadać politycznie, bo z tego co pamiętam, to ostatnio pan się nazwał samcem alfa, a więc już chyba nie jest jaszcząbem. Niemniej my mamy zupełnie inną sytuację i za moment do tego przejdę. Bo w przypadku Stanów Zjednoczonych mamy sytuację, że Fed zapewnił to, co jest w Polsce, tak, i powiedzmy w Europie, czyli gwarantowane wypłaty i gwarantowane te sumy w momencie, kiedy banki bankrutują. Powiedział, że okej, wszyscy, którzy mieli tam depozyty i zarówno osoby fizyczne, czyli ten case znany Oprej, która miała tam depozyty, jak i również firmy mogą liczyć, że rząd Stanów Zjednoczonych wypłaci im te depozyty. No to oczywiście w przypadku Stanów Zjednoczonych jest takie minimalne zaskoczenie, bo tych banków w Stanach Zjednoczonych jest po prostu dużo. Te banki, które bankrutowały, były teoretycznie bankami regionalnymi, a nie federalnymi, nie obejmowały wszystkich jak gdyby tutaj Stanów. No niemniej no należało się z tym liczyć. To są zbyt duże banki, żeby powiedzmy Stany Zjednoczone mogły sobie pozwolić na bankructwo. A więc tych banków, no i niewypłacanie tych depozytów. A więc oni wypłacili te depozyty. I niby sytuacja, ktoś może powiedzieć, się uspokoiła. No ale nie do końca. No bo są banki, które mają również sytuację taką, które miały banki, które upadły. Czyli mają w swoim portfolio dosyć dużo obligacji skarbowych, tak? Które były kupowane często w COVID-zie na bardzo małym, stałym oprocentowaniu i teraz nie ma chętnych, żeby to kupić. No i teraz Fed nic nie zrobił i rząd amerykański nic nie zrobił, żeby przeciwdziałać przyczynie. To, co oni zrobili, to przeciwdziałają skutkom, czyli mówią: OK, to sobie dodrukujemy pieniędzy. No i akurat to mogą zrobić, mogą drukować w nieskończoność i luzować tą gospodarkę, co oczywiście może negatywnie wpływać na inflację, ale to jest jak gdyby trochę inna kwestia. Ale powiedzmy, mogą sobie powiedzieć, że okej, no to dofinansujemy te banki. Następny upadnie, dofinansujemy. W trochę gorszej sytuacji jest Europa, bo tu mamy ECB teoretycznie, natomiast no każdy rząd i każdy kraj jest niezależny. No i tu nie ma sytuacji takiej, że ECB sobie może powiedzieć, że teraz dodrukowujemy te pieniądze i ratujemy te banki, dlatego że Szwajcarzy muszą podjąć taką decyzję i taka była decyzja w przypadku Credit Suisse. Oni tak naprawdę rząd szwajcarski dofinansuje ten bank. Natomiast ten bank nie do końca jak gdyby upadł z tego samego powodu. Znaczy on został przejęty przez UBS, natomiast on upadł dlatego, że już miał problemy. No i teraz w Europie mamy dosyć dużo banków, które mają problemy i które trochę mają również podobną sytuację, która była w Stanach Zjednoczonych, czyli bo jeszcze w Europie i w niektórych krajach jest różnego rodzaju są rozporządzenia, które nakazują wręcz bankom trzymanie części aktywów tak zwanych bezpiecznych aktywach, tak? Czyli na przykład w obligacjach skarbowych. No i te banki, pamiętajmy, jakie były stopy procentowe jeszcze powiedzmy 2 czy 3 lata temu, gdzie te stopy były ujemne, czyli mieliśmy obligacje, które na przykład były oprocentowane na 0,01, tak? A teraz mamy kilka procent. No i teraz no mamy taką samą trochę sytuację jak w Stanach Zjednoczonych, przy czym inną, bo każdy kraj sobie troszeczkę samemu rządzi. No i najgorsza sytuacja jest, jeżeli chodzi właśnie o, no tutaj jeżeli chodzi o rynek szwajcarski, no bo tam były najniższe te stopy, tak? A więc tu nie jest dobra sytuacja. I jeżeli chodzi o Niemców,
Niestety Niemcy tutaj również z jednej strony miały bardzo niskie stopy procentowe, no i te stopy procentowe nagle w Niemczech zaczęły rosnąć. I teraz mamy sytuację, że niemieckie banki, oprócz tego, że już wcześniej miały problemy, tak, nie chcę ich wymieniać wszystkich, ale powiedzmy, dobra, wymienię Deutsche Bank, tak, Commerzbank. No te banki miały problemy, no i te problemy w tym momencie będą się nawarstwiać. No i ktoś może powiedzieć: "No dobrze, no to okej, to teraz przejdźmy do rynku polskiego." Czy w przypadku rynku polskiego taka sytuacja istnieje? W pewnym sensie tak. Tylko że w przypadku rynku polskiego mamy dosyć dużą ilość takich dużych, może nie dużą ilość, ale mamy kilka banków, które są duże i które są narodowe czy polskie, tak. No i to jest, trochę inna sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że te banki są w dużej mierze oparte na, to jest ich jak gdyby ułomność, która w tym momencie jest, zaletą. A więc one są oparte na rynku takim detalicznym, czyli mamy na przykład PKO, które ma tam miliony tych użytkowników. No i teraz te miliony użytkowników, w odróżnieniu od tego Silicon, powiedzmy Valley, nie przyjdzie i niech zażąda wypłaty, tak? No bo tam mieliśmy sytuację, że powiedzmy tam kilkadziesiąt wręcz transakcji potrafiło zachwiać, bo to były dużej wartości transakcje, czyli próba wypłaty pieniędzy, tak, co spowodowało squeeze. W przypadku Szwajcarów, no, mieliśmy kapitał rosyjski, który próbował się wycofać i to również cały czas powodowało zachwianie sytuacji. W przypadku niemieckich firm, no tu jest trochę lepiej, znaczy niemieckich banków, tu jest trochę lepiej. No niemniej, no tam też również mamy sytuację taką, że te obecnie obligacje są wyżej oprocentowane i to sporo w stosunku do tych obligacji, powiedzmy, covidowych. E, Natomiast w przypadku Polski mamy sytuację, że powiedzmy tam do 50% mamy te udziały tych papierów, to jest taki maks, tak, w tych koszykach tych banków. I w przypadku Polski, również trochę Europy, tu jest lepsza sytuacja, mamy przede wszystkim nadpłynność pieniądza, czyli tego pieniądza jest więcej, a więc nie ma problemu. Zresztą to widzicie, jak pewnie zakładacie różnego rodzaju lokaty, to nikt nie chce zaproponować lokaty w stylu 10-12%, skoro mamy inflację 18%, tak? No to czemu? No dlatego, że banki nie potrzebują waszych depozytów, bo mają za dużo obecnie pieniądza na rynku. A więc mamy zupełnie odwrotną sytuację niż w przypadku, na ten moment, w przypadku tych banków amerykańskich i w przypadku tego banku szwajcarskiego. Co nie znaczy, że sytuacja nas nie dotyczy zupełnie, dlatego że te problemy banków światowych przekładają się na wycenę banków polskich i tak jak widzicie, polskie banki zaczęły spadać, również instytucje gdzieś tam powiązane, jakieś ubezpieczeniowe zaczęły spadać. No to jest trochę taki owczy pęd. No niemniej należy się liczyć, że jeżeli na przykład Deutsche Bank czy Commerzbank będzie miało jakieś problemy, w jakimś tam stopniu odbije się to na rynku polskim, no bo mamy ten Commerzbank, który istnieje na rynku polskim. Nie sądzę, że to nastąpi, albo inaczej, prawdopodobieństwo jest niskie, natomiast no, trzeba liczyć, że jakieś jest. Natomiast w przypadku większości banków, no to mam polskich, no to mamy banki takie jak PKO, tak, jeden czy drugi, które są w rękach polskich. Mamy Aliora, jakieś następne banki. I ich ta sytuacja nie dotyczy. Bardziej, jeżeli już miałbym na coś wskazywać, no to są te kredyty frankowe i kredyty złotówkowe, i które tutaj jest zamieszanie. A więc to tak wygląda. Nie wiem, czy Wam wyjaśniłem tą sytuację z bankami. No, jeszcze raz spróbuję to zreasumować, tak? Czyli sytuacja z bankami wynika z tego, że polityka Fedu, która zakłada zwiększenie cały czas, i tu jest jak gdyby problem, bo jeżeli oni by tak zwiększyli raz, tak jak na Bulina, tak, czyli raz a stanowczo powyżej inflacji, to pewnie tej sytuacji nie mielibyśmy. Natomiast no, tutaj cały czas było dbanie o, żeby nie spowodować recesji w kraju. No i sytuację mamy taką, że jest, i zarówno jest ta recesja, chociaż ona prawdopodobnie niedługo minie, jak i również mamy wysoką inflację w Stanach Zjednoczonych. A więc z punktu widzenia celów, które są postawione Fedowi, no to
no to kiepsko zarządzają, tak? No co tutaj dużo mówić, tak? No nie spełniają tych warunków podstawowych, co nie znaczy, że w Europie też jest lepiej. No jeżeli chodzi o ECB, no to ECB tak samo jest cały czas opóźniony, jest poniżej tej inflacji i to nic nie daje. Znaczy coś tam daje oczywiście, tak? Natomiast więcej wydaje się, że jest szkody niż pożytku. W przypadku Polski niestety nasz bank podąża, no bo to jest najbezpieczniejsza opcja, tak? Czyli podąża za tymi światowymi trendami. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, no bo prawdopodobnie w którymś momencie to otoczenie biznesowe się zmieni i coraz więcej jest tych takich dezinflacyjnych aspektów, które pojawiają się w gospodarce. No niemniej moglibyśmy trochę lepiej tutaj postępować. Piszecie, że gwałtowne zwiększenie stóp spowodowałoby panikę na rynku. Tak, spowodowałoby panikę na rynku. Natomiast pytanie jest, to jak zwykle, tak, no i to pewnie Fed zakłada. Tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, zwiększyć o 10%, tylko zwiększyć powyżej inflacji i potem zapowiedzieć obniżki, tak. A teraz mamy sytuację niestety, w mojej ocenie, to jest moja ocena zupełnie subiektywna i tutaj, tak jak mówię, niektórzy za ratowanie banków, tak jak wiecie, dostali Nobla. Ja nie dostałem żadnego Nobla i nie spodziewam się, że dostanę. Natomiast jeżeli byłoby zwiększenie, to co zadziało się w Rosji, tak, to jest jak gdyby dobry przykład, tak, gdzie oni no, mieli poważny problem, zrobili to skokowo i pomijam, że ta inflacja jest, że tak powiem, sztucznie mierzona, bo to jest trochę inny case, no ale powiedzmy, nawet jeżeli patrzymy i powoli jak gdyby schodzili z tej inflacji. To jest lepsza sytuacja, kiedy masz e, na rynek puszczasz informację, ok, mamy szok, mamy topnięcie na giełdach, mamy topnięcie na rynku obligacji, natomiast no potem jest powolna taka odbudowa, czyli wchodzimy w recesję, mówimy, ok, jest recesja, ona tam trwa powiedzmy jakiś czas, natomiast no powoli się zaczynamy odbudować. Tu przez to, że nie dopuszczamy do recesji, no to mamy taką sytuację, jaką mamy, że może zdarzyć się sytuacja, że jeszcze stopy będą podwyższane na przykład do końca 2023, a może 2024, jeżeli sytuacja się nie poprawi. I to jest dla rynku niedobrze, tak? No bo zarówno rynek obligacji, jak i rynek akcji nie lubi czegoś takiego, tak? Tu rynek akcji na przykład obstawiał, że w tym roku już na jesieni, ja zresztą też tak obstawiałem błędnie, że na jesieni już będą obniżki. Natomiast no jeżeli teraz zapytam się kogokolwiek, no to nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy to już koniec tych podwyżek, czy to jest ostatnia, przedostatnia, czy jeszcze 3, 4. Ta komunikacja Fedu jest fatalna, tak? Jest tak samo fatalna jak komunikacja naszego banku, no może w innym aspekcie, tak? Natomiast ponieważ Fedu wszyscy słuchają, no i te sygnały na rynek są niejednoznaczne obecnie, no bo teraz mamy, że oni mniej podnieśli niż zamierzali, ale czy to oznacza, że w przyszłości więcej podniosą i tak dalej, i tak dalej. Tak, tutaj Blue Wolf, tak, podwyższanie stóp będzie dalszą rzezią na rynku. No dokładnie tak. O, widzę, że jest Mateusz z nami. Cześć Mateusz. Chyba, że to ktoś inny, ale jeżeli to ty, to miło, że nas słuchasz. Słuchajcie, natomiast no teraz przejdźmy do następnego tematu, który tutaj podejrzewam, że większość, mamy 700 ponad osób, to na moim kanale się chyba nie zdarzyło. A przejdźmy do tematu, który jest w jakimś tam stopniu powiązany z tematem banków. A w jaki stopniu jest powiązany? No bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że wraz z kolejnym upadkiem kolejnego banku albo jego bankructwem, tudzież przejmowaniem tych długów przez państwo, no mieliśmy bardzo ciekawą sytuację na rynku ropy. I jeżeli chodzi o WTI i ropę Brent, no to mm, mniej więcej każdego tygodnia cena tej ropy zaczęła spadać. No i to jak gdyby stanowi też dla mnie taką informację, że jeżeli chodzi o upadki tych banków, no to nie mogą, nawet jeżeli to było znaczy w przypadku
W przypadku tego banku, Signature, to tam możemy faktycznie odnaleźć jakieś rosyjskie wpływy, tam były jakieś rosyjskie pieniądze, jeżeli chodzi o kryptowaluty. No niemniej, no efekt jest taki, że dla Rosji i rosyjskiego budżetu jest tragiczny. Dlaczego? No dlatego, że Rosja żyje z surowców, tak jak wiecie, i nic się nie zmieniło od zeszłego roku, a nawet można powiedzieć, że się pogorszyło. Bo jeżeli chodzi o Rosję i budżet, no to mamy sytuację taką, że WTI i Brent zaczęły spadać, a wraz z WTI i Brentem zaczął spadać Urals, no i inne gatunki rosyjskie. No i mamy sytuację, że Urals pobił rekord. Jakiś czas temu mówiliśmy, że ta średnia Uralsa była tam poniżej 50, no teraz doszła do $45 za baryłkę. No i to można powiedzieć, że to jest rekord od momentu właśnie tego dołka covidowego. Co to oznacza? Oznacza to, że to jest średnia, czyli na portach bałtyckich mamy znowuż 3 z przodu. No i niebezpiecznie zbliżamy się być może nawet do 2. Ja obstawiałem, że to nie nastąpi jeszcze teraz. Natomiast pozwala to wprowadzenie pułapu cenowego na niższym pułapie, czyli zmniejszenie jego, tak? Tam mówiliśmy, że w tym momencie ten pułap cenowy na rosyjską ropę jest na poziomie $60. No i wszystko wskazuje, że może zostać on zmniejszony. Mówiliśmy, że w marcu tutaj G7 i Unia Europejska będzie na ten temat dyskutować. No i szansa, że to będzie 50 jest duża. No ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale jest teraz 45 czy tam 46 średnia, to czemu nie niżej? No chodzi mniej więcej o to, że fajnie jest zawsze łapać ten pułap troszeczkę wyżej, bo to powoduje taką sytuację, że przede wszystkim Chińczycy, jak i Hindusi będą żądać odpowiednich pułapów i nie będą wychodzić poza ten pułap. Jeżeli byśmy zbyt to zmniejszyli, no to by spowodowało, że to byłoby nierealne, czyli Rosjanie by powiedzieli, no dobra, tam pułap jest na 35, ale i tak musicie od nas kupić powiedzmy za 55, nie? Ale jeżeli pułap jest na poziomie $50, a ropa jest na 45, no to Chińczycy wiedzą, że mniej więcej to jest taki maks, że obie strony go nie przesuną. I to jest bardzo niebezpieczne właśnie dla Rosji, dlatego że to powoduje, że no te wpływy cały czas są zmniejszane. No jeżeli, tak jak mówię, w grudniu został ustalony na 60 i słuchajcie, po 3 miesiącach zostałby obniżony o prawie 20%, no to jest 20% mniej przychodów do budżetu, przychodów przede wszystkim tych firm. To jest dużo. To jest dużo, to jest takie gotowanie żaby, bo możemy sobie wyobrazić, że jeżeli kolejny bank by padł, na przykład właśnie jakiś niemiecki, no to moglibyśmy mieć sytuację, że tam i nawet 3 by się na tym Uralsie pojawiło, tak? A więc jeżeli ktoś w Rosji, z fanów rosyjskiego miru cieszy się, że te banki upadają na zachodzie, no to jest takim totalnym idiotą. No bo to powoduje, że ta ropa leci cały czas. Dlaczego ona leci? No dlatego, że wszyscy spodziewają się recesji. No skoro banki upadają, są problemy z kredytowaniem firm, z systemem finansowym, no to i w Stanach Zjednoczonych będzie recesja i w Europie. Jak będzie w Stanach Zjednoczonych i w Europie recesja, no to Europejczycy i Amerykanie nie będą chcieli kupować towarów chińskich. A to my właśnie jesteśmy końcowym odbiorcą. Chińczycy dzięki Europie i Stanom Zjednoczonym się rozwijają. Jeżeli tutaj nastąpią na przykład jakieś właśnie bankructwa firm, tak, zachwianie tego rynku finansowego, no to nikt nie będzie chciał kupować tych produktów chińskich. Jak nikt nie będzie chciał kupować produktów chińskich, no to w takim wypadku na cholerę tyle produkować. Skoro nie trzeba tyle produkować, no to nie trzeba tyle ropy. Szczególnie, że Chińczycy mają bardzo duże rezerwy. No i teraz przechodzimy do tego najważniejszego punktu, czyli skoro mamy sytuację taką, że Chińczycy mieli poprawiać się, jeżeli chodzi o odbicie w Q2. Mamy teraz marzec. No i teraz już większość zapowiedzi mówi, że w Q2 to nie nastąpi.
Jeżeli liczymy na odbicie, a na to Rosja liczyła, tak, czyli na odbicie w Chinach i wzrost wartości surowca, wzrost ropy i Uralsa, no to się zawiodła. Bo w tym momencie, słuchajcie, no ten Urals i to możemy jak gdyby przejść do tego, co ja jakiś czas temu mówiłem, czyli że jeżeli chodzi o Q2, no to i Q1, szczególnie Q1, no to nie wiem, czy pamiętacie, ja mówiłem, że w Q1 cena ropy Uralsa nie przekroczy 50, tak? Czy to będzie około 50. I tak mniej więcej robiłem prognozy. Wydaje się, że tu trafiłem. W przypadku Q2, oj, wydaje się, że znowuż będziemy mieli okolice 50. No i teraz jest takie pytanie, no to kiedy? Kiedy Rosja zacznie zarabiać? Bo jeżeli mamy cenę, słuchajcie, $50 za baryłkę, to oznacza, że dopłacamy do interesu. Jakby nie liczyć, jak być niewielkim fanem tej rosyjskiej gospodarki, no nie da się, tak? Nie da się, dlatego że mamy podatki, mamy transport. e, Nawet jak na niektórych, może na niektórych złożach będziemy na plusie, nie mamy pieniędzy na capex, na inwestycje, tak? No to jest jakiś dramat, tak? Jeżeli chodzi o rynek surowcowy. A szczególnie, że mamy jeszcze firmy, które, tak jak Aramco, które mają wyższe ceny, no i mogą z nami konkurować, tak? Ale nie na zasadzie niższej ceny, tylko na zasadzie jakości, tak? Na jak gdyby innych aspektach, a my jesteśmy z góry na takiej przegranej pozycji, tak? Jeżeli jesteśmy Łukoilem, tak? Czy Rosniefti, tak? No, to nie jest fajna, tak? I to teraz myśleliśmy, że to będzie tam pół roku, kwartał, pół roku, a teraz wygląda, że może będzie rok, może 2 lata, może dłużej. Nie stać nas na wypłacanie dywidendy, nie stać na jakieś dodatkowe opłaty do budżetu, nie stać nas za moment nie będzie na opłacanie ludzi, na nowe odwierty. Bez nowych odwiertów jesteśmy w 4 literach. Nie mamy jeszcze technologii. No nie wygląda to dobrze, tak? Nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o ten rynek surowcowy. No i teraz przejdźmy do tego głównego tematu, czyli to, co mówiłem, wielka smuta w Rosji. Ja podawałem, że ta wielka smuta nastąpiła 22. A dlaczego 22? Ktoś się zapyta. Ano dlatego, że wtedy towarzysz Xi przebywał w Rosji i żegnał się z Putinem. Widzieliśmy, jak to pożegnanie wyglądało. Przyjechał człowiek, który wiedział, czego chce, i spotkał się z człowiekiem, który nie do końca wiedział, czego chce, ale który go potrzebował. I tego 22 można oficjalnie powiedzieć, że rozpoczęła się wielka smuta w Rosji, a zakończyło się marzenie Putina o autarkii, o samowystarczalności i budowie imperium. No bo jeżeli teraz was się zapytam, czy Rosja w najbliższych latach będzie światowym imperium, no to myślę, że nikt. Nikt nie odpowie, że tak. A jeszcze powiedzmy 2 lata temu wydawało się to możliwe, tak? Czyli ten pomysł Putina na zasadzie wchodzimy na Ukrainę, w 3 dni zdobywamy, grozimy Polsce, grozimy Rumunii, zdobywamy w tym momencie Naddniestrze, tak? No i nagle Amerykanie wycofują się za Odrę, tworzymy tutaj pewien wspólny rynek, no bo Polacy i Rumuni mówią, no w sumie musimy się jakoś dogadać. Niemcy i Francuzi mówią, no tak, no trzeba się dogadać, tutaj no wspólne jakieś bezpieczeństwo w Europie stworzyć. Nie? To wszystko zapowiadało się kiedyś dobrze, no ale jak to w życiu? To, co czasami się zapowiada jako świetna inwestycja, nie wychodzi. No i normalnie jest tak, że jeżeli jesteśmy inwestorem i nam inwestycja nie wychodzi, no to godzimy się i próbujemy zadziałać inaczej. W przypadku Putina mamy sytuację typowego hazardzisty, który przegrał dużo i za każdym razem próbuje się odegrać. Czyli mieliśmy sytuację, czy można powiedzieć, że to jest też efekt tak zwanego szczura. Mieliśmy sytuację, że
nie wyszła nam inwazja na Ukrainę, no to będziemy szantażować Europę energetycznie. Nie wyszedł nam szantaż energetyczny, no to będziemy szantażować tam, nie wiem, atomowo. Nie wyszło nam to, no to teraz okazuje się, że to, co Rosji zostaje, no niestety Rosji zostaje, są takie dwa wybory i ostatnio Rosja wybrała partnerstwo z Chinami. Wydaje się, że wybrała rozsądnie, ale pytanie jest, czy faktycznie wybrała, czy nie została zmuszona. No bo jaki miała drugi wybór? Drugi wybór to była autarkia, czyli ta samowystarczalność bez imperium. No i tego się nie da budować, mając powiedzmy 120 milionów. Rosjanie mówią, że jest 140 z innymi powiedzmy narodowościami. No ale to słuchajcie, no to może jak gdyby, żebyście zrozumieli. W tym momencie mamy takie dwa duże, i takie są dane, tak, mamy dwa duże imperia, czy dwa duże takie centra. Z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, które są zarówno gospodarczo, jak i militarnie mocarstwem. No i mamy drugie mocarstwo, to są Chiny. No i przypomnijmy sobie, że Chiny posiadają 1,4 miliarda ludzi. Można dyskutować na temat demografii, że im to spada, że może za 20 lat będzie mniej, no ale to jest 1,4, a Rosja posiada 120. Jeżeli chodzi o przychody, tak, i to słynne PKB, no to niezależnie, że oni teraz produkują te rakiety i to PKB, no to są głównie te rakiety, a więc jest jeszcze niżej. Myślę, że nawet o 20%. No to w przypadku Rosji to było 1,5 biliona dolarów, a w przypadku Chin, no to jest ponad 17 bilionów. No i teraz patrzymy na następne dane. Jeżeli chodzi o wymianę handlową, i o tym często mówiłem, no i teraz wydaje się, że to właśnie jest początek wielkiej smuty, dlatego że do tej pory głównym odbiorcą handlowym w wymianie tej handlowej była Europa dla Rosji. To było 250 miliardów dolarów. A Europa spadła, a na pierwsze miejsce wspięły się Chiny. I nie wspięły się na zasadzie takiej, że przegoniły Europę. Nie, nie, nie. W tym momencie ten obrót handlowy z Chinami to jest około 200 miliardów, czyli mniej niż wcześniej Europa stanowiła. Ale ponieważ Europa wprowadziła sankcje, to spadło. No to mamy sytuację taką, jaką mamy. No i co daje te 200 miliardów, ktoś mógłby powiedzieć? No daje to, że jeżeli chodzi o ten rok, to prawdopodobnie wzrośnie. Jeżeli chodzi o 2022, to w przypadku eksportu towarów chińskich, ja to cały czas Wam powtarzam, bo to jest bardzo istotne, eksportu towarów chińskich do Rosji, to było 44%. No i teraz w 2023 będzie ponad 50%. Rzadko spotyka się, żeby było tak duże uzależnienie od jednego kraju. W przypadku eksportu surowców z Rosji do Chin, no to mamy 30 kilka procent, no i wszystko wskazuje, że to się zwiększy do 40 paru procent. Ktoś może powiedzieć, ok, tam ostatnio była ta siła Syberii, Chińczycy nie podpisali, do tego jak gdyby wrócimy, dlaczego nie podpisali. Niemniej, no te surowce będą, słuchajcie, płynąć do Chin i będą płynąć przede wszystkim z dużymi upustami, a w drugą stronę będą szły materiały, komponenty i towary z Chin. Niezależnie czy Chińczycy będą inwestować w Rosji, czy nie będą, na jakim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że Rosja nie ma alternatywy. Alternatywą, którą próbowała przez te powiedzmy ostatni rok, znaczy udawała, że próbuje, może tak, no to była ta autarkia, czyli sami próbujemy sobie radzić. Jak to wyglądało? No to słyszeliśmy, tak? Rosjanie, którzy nie potrafią, którzy nie potrafią zbudować samolotów, Rosjanie, którzy nie potrafią zbudować statków, no bo zostali wystawieni przez Koreańczyków. No tego dużo było, tak? No to nie ma jak gdyby prawa bytu. Rosjanie, którzy nie potrafią z własnymi siłami tego gazu skroplić. No i teraz tak przy okazji, jak jesteśmy przy tym gazie, okazuje się, że w miejsce Linde, Niemiec,
wejdą Chińczycy, tak? No będą Chińczycy i to jeszcze po takiej dużej prośbie Rosjan. Może się jeszcze okazać, że no wejdą, ale to nie będzie to co kiedyś, a więc te możliwości też nie będą takie jak były kiedyś. Słuchajcie, widzę, że mamy 1000 widzów. No to jestem surprise. Bardzo się cieszę, że tyle osób w sobotę, tak? 9:17 nas ogląda. Ja obiecałem, że ten, że ten live będzie mniej więcej godzinny z kawałkiem. No postaram się tego dotrzymać, tak? No ale wracając do tych Chin i tej wielkiej smuty. Więc tak, ten pomysł autarki, no, nie sprawdził się. No to w takim razie ktoś może powiedzieć, no to pomysł współpracy z Chinami. I to faktycznie, słuchajcie, następuje. Z jednej strony Chińczycy będą dostarczać towary do Rosji, z drugiej strony Rosjanie będą dostarczać surowce po korzystnych warunkach handlowych do Chin. I tak to będzie wyglądać do momentu, kiedy nie zostanie wybrany nowy rząd rosyjski. A ten nowy rząd rosyjski będzie rządem chińskim, będzie mocno współpracował z Chinami. Dlaczego z Chinami? Dlatego, że nie za bardzo będzie miał wybór, czy wojna akurat nie zakończy się w żaden sposób po myśli Rosjan. Tutaj szans na sukces nie ma. W najlepszym zakończy się jakimś rozejmem, patem i takim konfliktem, który będzie cały czas gdzieś tam istniał na granicach tych rosyjskich. W związku z tym, no nie ma co liczyć w Rosji, nawet jeżeli będą jakieś siły, które chciałyby współpracę właśnie z Niemcami, Francuzami, że to nastąpi. Z punktów takich typowo politycznych łatwiej jest na ten moment Rosjanom się dogadać z Chińczykami, no bo Chińczycy będą cały czas wspierać Rosjan. I teraz w jaki sposób będą wspierać? I to jest ciekawe, bo będą tak wspierać jak Amerykanie Rosjan. I tak naprawdę zarówno Chińczykom, słuchajcie, jak i Amerykanom chodzi mniej więcej to samo. Czyli osłabić Rosję maksymalnie, ale tak, żeby się nie przewróciła. Może Chińczykom akurat na tym nieprzewróceniu mniej zależy, no ale Amerykanom bardziej, no żeby ta broń atomowa nie dostała się w niepowołane ręce i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas jest ten taki mit, który pokutuje w Stanach Zjednoczonych, czyli coś takiego, że osłabimy Rosję, Rosja zostanie osłabiona, Rosjanie wybiorą nowy rząd i ten rząd zrobi reset z nami, będzie taki Nawalny, coś w tym stylu. No i on będzie współpracował z nami. W mojej ocenie nic takiego nie nastąpi. Następny rząd, który powstanie, a pewnie powstanie, no bo nikt nie jest nieśmiertelny, nawet Putin, będzie prochiński. A dlaczego prochiński? No to przejdźmy sobie właśnie do tego, co się dzieje. Tak jak powiedziałem, najważniejszym partnerem obecnie dla Rosji są Chiny. Już nie Unia Europejska, na pewno nie Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o te surowce, no to w tym momencie Chiny głównie importują z Rosji ropę naftową. Natomiast za jakiś czas wszystko na to wskazuje, że powstanie właśnie ta siła Syberii 2. Natomiast ona nie powstanie na warunkach rosyjskich. I tu cały czas będzie trochę taka przepychanka. To, co teraz widzimy. Czyli Chińczycy będą mówili: OK, chcecie budować gazociąg? Spoko, ale za własne pieniądze. No i to jest oczywiście problem, bo ten gazociąg do Chin będzie kosztował ponad 100 miliardów dolarów i w tym momencie Rosjan nie stać. Niemniej, jeżeli będzie nowy rząd prochiński, może się okazać, że wtedy Chińczycy będą bardziej skorzy do współpracy. Na ten moment Rosjanie trochę cały czas próbują grać na tej swojej dumie i jeszcze mówią: OK, jesteśmy mocarstwem, przy czym Chińczycy mówią cały czas: sprawdzam, jesteście mocarstwem, to wybudujcie ten gazociąg. Jesteście mocarstwem, no to dostarczcie nam te towary. Jesteście mocarstwem, tak? Czyli mamy z jednej strony takiego silnego partnera handlowego, tak? Chińczycy w Azji są uznawani za jednych z najlepszych handlarzy, tak? Wszystkie te sklepy chińskie, tak, które mamy i ten handel
z jakiegoś powodu jest w rękach chińskich. Skoro tak, no to nie będzie, słuchajcie, sytuacji, że Chińczycy zostaną ograni przez Rosję. To Chińczycy ograją Rosjan. Wycisną tyle, ile można, łącznie z tym, że wszystko wskazuje, że powoli będą zdobywać wpływy na tych terenach, na których im zależało, tak? Czyli pamiętajcie, że Władywostok jest chińskim miastem, tak? To nie jest rosyjskie miasto. I Chińczycy cały czas pamiętają o tej dynastii Qing, tak? Kiedy musieli oddać to Rosjanom. To jak gdyby nigdy nie uległo. I może okazać się, że może nie odzyskają Władywostok, że powiedzmy przejmą. Natomiast to, co się dzieje i te inwestycje, które za moment właśnie powstają, one głównie dotyczą właśnie tego Dalekiego Wschodu i dotyczą tej drogi północnej. I to było jak gdyby jasno powiedziane, tak, na tych spotkaniach, tak, czyli Arktyka, droga północna, otwarcie na Chiny. Z jednej strony, z drugiej strony, co Rosjanie oddali, już wiemy, no to rozliczanie w juanach. Czyli już juan ma zastąpić dolara. No i to jest jakiś też trochę taki wymysł, moim zdaniem, Putina. Chińczycy to świetnie rozegrali, bo mówią: OK, no nie chcecie tego dolara, nie chcecie tego euro, no to używajcie juana. I Rosjanie się na to zgadzają, bo w sumie nie mają alternatywy. No, alternatywą byłoby cały czas używanie jednak tych zachodnich walut, no co też jest jak gdyby problematyczne. Natomiast jeżeli chodzi o Daleki Wschód, wydaje się, że od lat 90. Chińczycy tam próbowali wchodzić i cały czas się nie udawało. Dlaczego? Dlatego, że te lokalne władze były bardzo nieprzychylne chińskim inwestorom i mamy tam bardzo niski poziom zaludnienia. No i żeby cokolwiek zrobić, to trzeba tą siłę roboczą sprowadzić. No i Chińczycy próbowali to robić, natomiast tam mamy problem cały czas z ziemią. No i właśnie z tą siłą roboczą, że Rosjanie nie zgadzali się, żeby pracownicy najemni przyjeżdżali, tak? Robili wszystko, żeby to utrudnić. Ale ponieważ Rosja jest osłabiona i musi się otwierać, no to wszystko wskazuje, że przy tak wysokiej korupcji, która występuje w Rosji, którą Chińczycy moim zdaniem doskonale wykorzystają, no to ten Daleki Wschód zacznie powoli się otwierać na Rosję. Na Chiny. Do tego jeszcze musimy powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że tak naprawdę w tym momencie Chińczycy mają kaganiec na Rosji. Tak, bo z jednej strony rozliczanie w juanach, ale z drugiej strony już w październiku nie będzie SWIFT-u w rozliczeniach wewnętrznych. Zgadnijcie, co będzie. Będzie chiński CISP, czyli system clearingowo-rozliczeniowy, który zastąpi. I za jakiś moment również zastąpi rozliczenia te międzynarodowe. Jeszcze jeżeli do tego dołożymy, że Rosjanie głównie rozliczają się za pomocą tych kart Union Pay, no to mamy pełną dominację, jeżeli chodzi o ten system finansowo-bankowy chiński. Jeżeli teraz dołożymy następną informację, że jeżeli chodzi o maszyny i komponenty, które są sprowadzane do Rosji, no to w tym momencie 70, 65, 70, zależy od to są maszyny chińskie, tak? No i co tam jeszcze jest? Jakiś tam Kazachstan, Armenia, tak? Czyli ta bliska zagranica. No jeżeli teraz dołożymy, że Rosja w tym momencie traci centralną Azję w dużej mierze na rzecz Chin. Tu ostatnio było na panelu dyskusyjnym, że traci tam Turcja. Zupełnie się z tym nie zgadzam, dlatego że tym głównym graczem w Azji Centralnej będzie Kazachstan. A Kazachstan w tym momencie ciąży ku Chinom. I jeżeli dodamy najnowsze informacje, jak to wygląda, no to Kazachstan zablokował tranzyt towarów tureckich, jak i również swoich, w imporcie równoległym do Rosji. Czyli mamy ten 2023, o którym mówiłem, że będzie uszczelnianie tych sankcji i to faktycznie zaczyna powoli następować, tak? Czyli z jednej strony ten szlak turecki Rosjanom jest zamykany, szlak kazachski jest Rosjanom zamykany,
I to są takie największe szlaki, jeżeli chodzi o dostawę towarów ze świata. Ten szlak białoruski przez Polskę jest też domykany. No to teraz pytanie, no skąd te towary będą trafiać do Rosji? Nie? Mm, Turcja, nie, Kazachstan, nie, no zostaje jakaś tam Kirgizja, Armenia, tak. Gruzja jeszcze, tak, no tak, tylko że to są mniejsze kraje, mniejsze możliwości. No i też powoli będą zamykane, czyli te sankcje będą coraz bardziej uszczelniane. A kto jest otwarty na współpracę? Gdzie powiedziano, że będziemy rozbudowywać te przejścia graniczne? Rosja, Chiny. Eee, No i teraz tak, no ktoś może powiedzieć, no to w takim razie może należałoby się martwić, no bo e, tu będzie sojusz. Nie, to nie będzie, słuchajcie, sojusz. To będzie taka pozycja pan i wasal. Zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy doskonale są, tak jak powiedziałem, doskonałymi handlarzami. Oni wiedzą, jak wykorzystać swoją dominującą sytuację. Wiedzą, że Rosjanie nie mają w tym momencie żadnej alternatywy, dopóki prowadzą wojnę. Oczywiście by się zmieniło, jakby zaproponowali Zachodowi reset i pokój i wycofali się z Ukrainy. Ale czy to zrobią? Nie. Czyli brną cały czas w coraz większe koszty i Chiny coraz bardziej osłabiają Rosję, żeby ją coraz bardziej uzależnić. Robią dokładnie to, co Stany Zjednoczone, tylko z innych pobudek. Stany Zjednoczone naiwnie myślą, że osłabiona Rosja przyjdzie i zrobi reset z nimi i się obróci przeciwko Chinom. Chiny doskonale wiedzą, że osłabiając Rosję i uzależniając od siebie, powodują, że żaden następny rząd nie będzie chciał odwrócić się od Chin. No bo będzie uzależniony na jak gdyby wielu płaszczyznach, tak? I zarówno firmy będą prywatne uzależnione, jak i również państwo będzie uzależnione. Tak, a więc słuchajcie, to tak mniej więcej wygląda. Na ten moment oczywiście nie ma czegoś takiego jak zasiedlanie Syberii przez Chińczyków, bo co czasami nam się próbuje wmówić. Na ten moment Chińczyków, jeżeli chodzi o Rosję, jest bodajże 300 tysięcy na 11 milionów obcokrajowców. Te 11 milionów są głównie ci ekspaci z tych republik byłych sowieckich, którzy tam pracują. No może ich jest już teraz trochę mniej, bo wyjechali i wrócili do tych swoich krajów, a nowi nie przyjeżdżają. A tutaj widzę, że trochę jest nas więcej niż 1000, tak przy okazji. Natomiast słuchajcie, no wszystko wskazuje na to, że w tym momencie Chińczycy do zeszłego roku na Dalekim Wschodzie wydali tylko 15 miliardów dolarów. To jakieś śmieszne pieniądze. I to chodzi o głównie takie te projekty rolnicze. No i teraz przechodzimy do takiego najważniejszego tego elementu na tym też Dalekim Wschodzie, bo wszystko wskazuje, że zgodnie z obecną ustawą o ziemi, to oligarchowie będą mogli dowolnie dzierżawić ziemię. Skoro będą mogli dowolnie dzierżawić ziemię, to będą mogli wchodzić w spółki joint venture z Chińczykami. I to już następuje właśnie na Dalekim Wschodzie. Jeżeli jeszcze dorzucimy, że może w którymś momencie Rosja będzie potrzebowała kolejnego finansowania, czy kolejnych jakichś pożyczek, czy pieniędzy, to pamiętajmy, że tam mamy ponad 60%, na Dalekim Wschodzie nawet jest więcej, prawie pod 80% ziemi należy do państwa. Czyli jest co sprzedać. Znaczy, może nie sprzedać na zasadzie, że to będzie chińskie, tylko na zasadzie, że wydzierżawią na przykład na 100 lat. To takie typowo w Azji dzierżawa 3 razy 33 lata, tak? I sobie możemy wyobrazić, że takie dzierżawy będą następować. Oczywiście, kto będzie tutaj brał udział w tym? Różnego rodzaju znajomi obecnego reżimu, właśnie oligarchowie, którzy będą handlować z Chińczykami, dlatego że tam mamy otwarcie, mamy rząd, który to wspiera i Chińczyków, którzy chcą to, będą chcieli to robić. A więc tam na pewno będą powstawały nowe biznesy. A pamiętajmy, że Chińczykom zależy przede wszystkim na otwarciu tej drogi północnej
I to zostało powiedziane właśnie na tym spotkaniu, że ta droga północna i nakłady na drogę północną z obu stron będą wysokie. Co oznacza, że, no, że być może ten Władywostok już wróci do pierwotnej nazwy. To taka, może ktoś pamięta, jaka to była nazwa, więc niech na czacie napisze, jaka była chińska nazwa Władywostoku, czyli tej Złotego Rogu Zatoki po chińsku. Zobaczymy, czy ktoś znajdzie. No w każdym bądź razie wszystko wskazuje, że ta droga północna, być może za tego reżimu nie, ale za następnego reżimu rosyjsko-chińskiego, bo tutaj spodziewam się pełnej współpracy, zostanie otwarta. No i tutaj mówimy o tym, że Chińczycy są w stanie ponad 200, słuchajcie, ponad 200, 300 miliardów wpakować w 13 portów rosyjskich. Ale żeby to zrobić, oni muszą mieć pewność, że Rosja będzie prochińska. Nie mogą sobie pozwolić na taką sytuację, że oni by zaczną pakować tam pieniądze. I teraz mamy właśnie taki czek dla Rosji, nie? Czyli Xi przyjechał, zasiadł tak jak właściciel tego. Mieliśmy wydeganego Putina z krótkimi spodniami, no, który widać, że gdzieś jest bliższy tej śmierci niż dalszy. I widać, że jedną rzecz, że Chińczycy są w takiej komfortowej sytuacji, że oni nie muszą. Czyli jeżeli z kimkolwiek, kiedykolwiek negocjowaliście i nie musicie kupić mieszkania, kupić samochodu, to jaka jest wasza pozycja? Tak? Możecie zrobić, co chcecie, tak? Możecie powiedzieć: OK, nie pomożemy wam. Albo możecie powiedzieć: OK, pomożemy, ale będziemy cały czas sprawdzać, czy wywiązujecie się z umowy. I Chińczycy teraz będą cały czas sprawdzać, dostarczając amunicję Rosjanom, bo to na pewno będzie następować, ale będą sprawdzać, czy Rosjanie wywiązują się z umowy, czyli reżim obecny wywiązuje się z różnego rodzaju ustępstw, upustów cenowych i innych rzeczy na rzecz Chin. To nie będzie tak, że Chiny zaczną inwestować w Rosji. Bo żeby zaczęły inwestować, muszą mieć pewność, że Rosja jest prochińska. Tak jak inwestowały w Afryce, tak? Gdzie uzależniały te rządy od siebie, a nie robiły na zasadzie, że najpierw inwestują, a potem no zobaczymy, co będzie. No tak to nie będzie działać. No i to nie są dobre informacje dla Rosji. Tutaj mamy turbopatriotów, którzy no, są przeciwni współpracy z Chinami. Natomiast nie dają żadnej alternatywy, no bo jaka jest alternatywa? Według turbopatriotów autarkia. No ale autarkia, powiedzieliśmy, no jest skończona. Nie ma takiej możliwości bez zbudowania imperium, bez podbicia Ukrainy, bez podbicia Białorusi, bez podbicia Polski, tak? I jeszcze wpłynięcia na, powiedzmy, Niemcy, Francję, żeby były przyjazne, neutralne, tak? No tutaj nie ma. Więc mamy sytuację taką, że ten świat staje się dwubiegunowy. Mamy Stany Zjednoczone i mamy Chiny. No i Chiny, tym takim, powiedzmy, wasalem Chin staje się Rosja i to jest w mojej ocenie nieuniknione. A więc wielka smuta w Rosji, turbopatrioci nie mają szans, żeby cokolwiek zmienić. Następny rząd ze względów takich gospodarczo-handlowych nie ma szans, żeby, no i też politycznych, tak, żeby obrócić się z powrotem, zrobić taki flip i obrócić się z powrotem w stosunku do Zachodu i Stanów Zjednoczonych. To moim zdaniem nie nastąpi. Dobrze, słuchajcie, mniej więcej godzinę rozmawiałem z wami. Zgromadziło się 1200 osób. Czy jest hipotetyczny sojusz Rosji z Indiami? Oczywiście, jak wszystko jest z tym możliwe, tylko że jest bez sensu. Bo ani Indiom Rosja nic nie daje, oprócz, powiedzmy, jakichś dostaw broni.
No i surowców oczywiście. No, a surowce zawsze mogą Hindusi uzyskać. Nie muszą wchodzić w jakikolwiek sojusz. Swoje towary wysyłają do Rosji. Po co jakoś zacieśniać jeszcze tą współpracę, a trzeba liczyć się z tym, że Zachód jeszcze może jakieś sankcje wtórne nałożyć, nie? A z drugiej strony, no Indie dla Rosji, no nic nie dają, tak? To nie jest hegemon, to nie jest jakiś nowe imperium. Oczywiście rozwijają się, wszystko fajnie i tutaj jak najbardziej Rosja jest zainteresowana współpracą Indiami, tak samo jak Indie są zainteresowane współpracą Rosją, ale nic więcej. Dobrze, ja sobie patrzę wasze pytania, tutaj jak to wyglądało. Dwubiegunowość świata nie nastąpi, Indie wyprzedzą Chiny, zanim te osiągną potęgę globalną. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. W skrócie. Ponieważ dwubiegunowość właśnie następuje na naszych oczach, tak? Jeżeli tego ktoś nie widzi, no to trudno. Indie będą się rozwijać, na pewno będą stanowić jakąś przeciwwagę Chinom, tak? Ponieważ no, te kraje jak gdyby nigdy nie będą ciążyć ku sobie. I tu nie chodzi o tylko konflikty graniczne, tak? Ale jak gdyby interesy, tak? To są kraje, które mają odmienne interesy. Nie wydaje się, że Indie wyprzedzą Chiny, jeżeli chodzi o i rzeczy militarne, no to jest jakaś przepaść cały czas. No Indie jednak korzystają mm, z jakiegoś sprzętu rosyjskiego, tak, no nie są mocarstwem. No i też nie są mocarstwem, jeżeli chodzi o gospodarkę. Pamiętajmy, że Indie też mają jeden problem, o czym tutaj zapominamy mówić. Tam no, mieszka ponad 200 różnego rodzaju narodowości, są różne języki. Tym głównym językiem jest oprócz hindi, no to mamy ten angielski. To nie jest jednolity kraj. Oczywiście Chiny też nie są tak jednolite, ale są bardziej, jeżeli chodzi o lud Han, jednolite na swoim obszarze. I o tym też trzeba pamiętać, tak. Słuchajcie, tak, piszecie, że Rosja wykorzysta Chiny do podniesienia technologicznego. Nie. To też jest mit. Chiny nie będą dostarczać technologii Rosji, dopóki nie będą pewni, że Rosja jest prochińska, tak? Dlaczego mieliby teraz dostarczać? Jeszcze raz mówię, Chinom zależy, żeby osłabić Rosję i osłabioną Rosję od siebie uzależnić, a nie żeby wzmocnić Rosję i ich imperialne zakusy. Dla Chińczyków imperialne zakusy Rosjan są niezrozumiałe. Dlaczego? No dlatego, że no nie podejmuje się wojny, którą się jest ryzyko, że przegra i prowadzi się wojnę, wiedząc, że ją się przegrywa, a Rosja przegrywa wojnę. Albo inaczej, nie wygrywa, tak, jeżeli ktoś by chciał tutaj się czepiać, tak, a więc nie ma takiej możliwości, żeby Chiny dostarczały technologię, Rosja się, tak, no to trochę tak chyba Rosjanie w takie jakieś mity wierzą, tak, że Chińczycy nam dostarczą maszyny, technologię, a my w którymś momencie się na nich wypniemy i sobie to przejmiemy. No nie, no tak to nie będzie, tak. Jeden z takich polskich geopolityków ostatnio chyba u Stanowskiego powiedział, że nie chcę go wymieniać, bo część tutaj widzów go nie lubi, natomiast powiedział fajną rzecz, wydaje mi się, że Xi jest niezłym cwaniakiem. Ja bym tak tego nie określił. Chińczycy są doskonałymi handlarzami. No nie zrobią czegoś takiego, co będzie działać przeciwko nim. Czyli najpierw coś dostarczymy, a potem stworzymy sytuację, że ktoś się uniezależni od nas. No przecież to jest bez sensu, tak? Więc będą robić wszystko, żeby jeszcze bardziej uzależnić Rosję od siebie.
Szczególnie, że mają sytuację taką dobrą, no bo, no bo Zachód w tym momencie i Stany Zjednoczone i wiele krajów nie chce współpracować z Rosją. No to jak nie chce, no to my jesteśmy jedyną alternatywą. Przychodzimy tu i teraz, no i współpracujemy, nie? To nie jest tak, że tutaj jest jakaś kolejka krajów, tak? I Chińczycy tam mówią, no to może teraz my, może teraz my będziemy tutaj wam coś dostarczać. A nie, nie chcecie, a no dobra, no to trudno, no to może następnym razem przy następnym przetargu. No nie, no tak to nie wygląda. Odcinek, słuchajcie, o Indonezji. W Indonezji trochę mieszkałem. Tak, to jest ciekawy kraj. Też niejednolity, to też jest ciekawe. Bardzo duży, o nim się bardzo mało mówi. A jeżeli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, no to ogólnie Azja Południowo-Wschodnia jest ciekawym terytorium. Zresztą Chińczycy bardzo mocno stawiają właśnie na współpracę gospodarczą, tak. Były wypowiedzi, że dla nich jest to ważniejszy region niż właśnie Rosja. A więc Indonezja jak najbardziej tak. Być może kiedyś o tym opowiem. Być może też powiem jakieś tutaj właśnie o Birmie, Tajlandii, tak, czy Kambodży. Czemu nie? To byłoby ciekawe. Tu jest, słuchajcie, coś o PKB Ukrainy. I to jest taki następny mit. Bo często mówi się, że tak, PKB Ukrainy spadło o 30-40%, jeżeli chodzi o zeszły rok i jeżeli chodzi o inwazję rosyjską. Nie wiem, czy tyle spadło. I mówi się, że Ukraina będzie potrzebowała 5 pokoleń do odbudowy. W przypadku PKB i ogólnie takiego wzrostu gospodarczego to nie jest, słuchajcie, istotne, jaki jest często stan obecny. Bo czasami jest tak, że właśnie po różnego rodzaju zawirowaniach i mając właśnie niski to wejście, łatwo się odbudowywać. Natomiast bardziej istotne są perspektywy. Takie jak były perspektywy przed Chinami. No bo pamiętajmy, no spójrzmy na przykład na Chiny, jaką miały sytuację powiedzmy 40 lat temu. Spójrzmy sobie na Japonię, która po II wojnie światowej jaką miała sytuację. Spójrzmy sobie na Indonezję wymienianą, jaką miała sytuację, tak? Spójrzmy sobie na Malezję, spójrzmy sobie na Koreę Południową, gdzie była bieda. Ale to, co się stało potem, tak? Czyli pewne perspektywy przed tymi krajami. I tu może się okazać, że Ukraina przy odpowiednich perspektywach lub braku będzie się rozwijać lub nie będzie się rozwijać. I to jest kluczowe, a nie ten punkt startu do końca. Czy oni spadną 30, 40, czy nawet 50%. To nie jest aż tak istotne. Pytanie jest, czy będą perspektywy do rozwoju. No i to, czy będzie rozegrany, czy będzie jak gdyby ustalony pewien pokój czy rozem z Rosją, czy będą inwestorzy, którzy będą chcieli tam właśnie swoje pieniądze inwestować, czy będą firmy, które będą chciały odbudowywać Ukrainę. To jest, słuchajcie, istotne, a nie to, ile oni w tym momencie spadną lub nie spadną, bo można sobie, ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że Ukraina przy dobrych wiatrach odbudowuje się, a Rosja przy złych wiatrach spada z roku na rok, bo nie ma perspektyw. A więc wszystko tu jest moim zdaniem otwarte i możliwe i skazywanie teraz Ukrainy na powiedzmy 100 lat smuty jest nieporozumieniem. Natomiast w przypadku Rosji wydaje się, że ta smuta nastąpiła. I tu perspektywy na ten moment nie są dobre. Oczywiście może się, jak w życiu, wszystko odmienić, tak? W Rosji smuta trwała, no i się kończyła, tak? Przychodził często następny car, który odbudowywał tą Rosję, zmieniał pewne kierunki, no i to szło do przodu. Natomiast no to jest chyba to, co obecnie się dzieje, no to jest jedna z takich gorszych momentów, jeżeli chodzi o historię Rosji. Pan chce inwestować w ruble.
Proszę bardzo, niech pan inwestuje. Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko, Eee, że pan straci, no ale dlaczego nie, no, można wszystko. Jeżeli chodzi o ten rubel, to ten rubel cały czas się osłabia, jeżeli chodzi o ten rok, i o tym pewnie będę mówił w następnym odcinku Kapitana. No nie wygląda to za dobrze. A tutaj prośba, tak. Malinowy król i Shidi, tak jest. To stary jeszcze pasek, jak najbardziej te osoby dopiszę. Dzięki Blue Wolf za pomoc. Super. Słuchajcie, będziemy powoli się zbliżać. Tak jak obiecałem, jest ponad godzinę. Nie chcę tego za mocno przedłużać. Jeżeli są jakieś ciekawe pytania, postaram się na nie odpowiedzieć w komentarzach. Wam życzę spokojnej soboty. Tutaj jeszcze może jakieś ostatnie pytanie. Jak na stosunek Chin do Rosji wpłynie rozmieszczenie broni nuklearnej na Białorusi? Przecież taka decyzja może przyczynić się do umieszczenia przez USA w Japonii innych, czego wcześniej USA nie chciały. Mm, Moim zdaniem nie wpłynie to w żaden sposób. Tak? Ta broń nuklearna na Białorusi taktyczna już była. Nie sądzę, żeby było inaczej. Albo była taka możliwość, tak. No i to jest raczej to, co już wcześniej istniało. Czy to wpłynie na umieszczenie przez USA w Japonii i innych krajach, rozumiem tutaj broni nuklearnej? Jeżeli te kraje coś dzięki temu zyskają i Stany, może tak, ale ja bym tutaj. Może to być jako pewien z pretekstów, ale no nie sądzę, tak? Nie sądzę, żeby to w ogóle miało znaczenie. Tak, myślę, że to jest gdzieś tam bardziej medialny fakt niż rzeczywisty. Dobrze, słuchajcie. To w takim razie jeszcze raz wszystkiego najlepszego w sobotę. Trzymajcie się, wspierajcie kanał. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze, prośba o subskrypcję. Jeżeli nie lajkujecie, prośba o lajkowanie. Jeżeli nie jesteście fanem, wasza decyzja, możecie zawsze zostać. Teraz może jeszcze kilka słów na temat to, co nas czeka, ponieważ no chciałem, żeby coraz więcej pojawiało się materiałów poświęconych nie tylko Rosji, tak? Ja cały czas to zapowiadam. Natomiast widzę, że z waszej strony, dzięki tutaj Loko, z waszej strony chcecie cały czas o Rosji słuchać. I to dla mnie fajne, bo dla mnie jest to jakieś tam hobby i te informacje no cały czas gdzieś tam zbieram. Nie wiem, w którym momencie to się stało jakąś częścią mojego życia, że ciągle zbieram te informacje o Rosji. I myślę, że jeżeli chodzi o rynek polski, no gdzieś tam trochę wiem. Dlatego mi jest jak gdyby łatwiej też polemizować z tymi osobami, które pewnie mniej na ten temat wiedzą. Natomiast no, chciałbym, żeby też były inne tematy, tak, nie tylko ta Rosja i możecie się spodziewać, że już pewnie za tydzień czy za 2 pojawią się. Tylko o Rosji chcecie. No ja wiem, że tylko o Rosji chcecie, tak, ale będą też tematy inne, tak, tematy może nie takie typowo tradingowe, bo myślę, że bardziej inwestycyjne i bardziej ekonomiczne. No więc Azja Centralna, wiesz co, Azja Centralna jest mi mniej znana. Jeżeli już to Azja Południowo-Wschodnia jest bardziej, bo tam mieszkałem przez wiele lat, tak. A Azja Centralna, nie, mało wiem w sumie, wiesz, o Azji Centralnej. Chociaż ciekawy temat, na pewno. Dobrze, słuchajcie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, cześć.